Proszę Państwa, drugi film, który będziemy dziś oglądać, czyli Krzyk, który miał premierę w roku 1983 i który także reprezentuje kino kobiece, ale zupełnie inne jego oblicze. Także z tego względu, że nie tylko mówi o kobiecie, ale i przez kobietę został zrealizowany, co więcej przez reżyserkę, dla której ten rodzaj tematyki, ekspresji autorskiej stanowi główny motyw twórczości. I jak się przyjrzymy filmom, które Barbara Sass reżyserowała, od debiutów telewizyjnych, takich jak Ostatni liść, Dziewczyna i gołębie w 1973 roku, później Wejście w nurt, Bez miłości, Debiutantka i wreszcie Krzyk w 1982, a potem w latach 80. takie filmy jak Dziewczęta z Nowolipek, Rajska jabłoń, W klatce i po roku 1989 Historia niemoralna, Pajęczarki, Tylko strach, Pokuszenie, Jak narkotyk i wreszcie najświeższy jej film, to bardzo świeży, W imieniu diabła. No to jak się na te filmy spojrzy, to widać, że tutaj ta tematyka kobieca jest kluczowa. Dorota Stalińska, która już wcześniej stała się ulubioną aktorką Barbary Sass, która chyba swoje najlepsze role zawdzięcza tej właśnie reżyserce i współpracy z nią. W Krzyku gra młodą kobietę, która próbuje wydobyć się ze środowiska, w którym wyrasta, takiego zdegenerowanego, powiedzmy. I chociaż to się może wydać karkołomne, ale warto porównać te dwie kreacje, które będziemy oglądać, czyli kreację Łódź i Król i tej Marianny. Otóż Magda Teresa Wójcik jest wyrazista, ale minimalistyczna. Natomiast Dorota Stalińska jest ekspresyjna, aż no niemalże do przesady, chwilami spazmatyczna. Tu na marginesie też, a może to nawet nie na marginesie, tylko w głównym nurcie, zwróćcie Państwo uwagę na drugą tutaj znakomitą rolę w tym filmie, czyli rolę Igi Cemrzyńskiej, która gra matkę głównej bohaterki. Jeśli chodzi o tę kobiecą perspektywę, to zwróćcie Państwo uwagę na to, jak tutaj są pokazani mężczyźni, w szczególności ukochany tej Marianny, czyli Marek, którego gra Krzysztof Pieczyński, który jest filmowany tak półnagi, atrakcyjny mężczyzna, no tak można powiedzieć okiem kobiety oglądany. Z drugiej strony, później w fabule to on uczy Mariannę czułości i delikatności, no, takie odwrócenie ról. Znaczy kobieta jest chłodna i zamknięta w sobie, a mężczyzna jest czuły, delikatny i tak dalej. Chociaż później pod wpływem wydarzeń ta bohaterka się zmienia, co jest widoczne, poproszę następny slajd, co jest widoczne w jej stroju. To jest początek filmu, ona tak się ubiera na początku i poproszę następny, ale tak się ubiera w drugiej części filmu, kiedy już jest no, szczęśliwą, kochaną kobietą. Widzą Państwo, ta zmiana kostiumu jest bardzo charakterystyczna, tak, czyli ze spodni na spódnicę. Zwróćcie Państwo także uwagę, ja zawsze do tego zachęcam, na to, jak zdjęcia są tutaj realizowane. Filmował ten film Wiesław Zdort, który miejscami stylizuje ten film na dokument, zarazem jednak eksponuje miejsce, w którym ten film się dzieje, czyli Dom Starców, który niesie ze sobą taką pustkę i alienację. I poproszę następny. No właśnie, tutaj znowu mamy korytarz zupełnie inaczej pokazany. To też ciekawe jest porównanie, tak? Jak można taką takie proste ujęcie, kiedy no, bohaterka idzie korytarzem, jak różnie można pokazać. Tutaj to ujęcie podkreślałoby raczej właśnie takie osamotnienie bohaterki i tu też znaleziono pewien ekwiwalent wizualny, nie tylko w tym ujęciu, ale w ogóle w tym filmie, dla pokazania stanów, w których bohaterka się znajduje. Jeszcze zwracam Państwu uwagę na konstrukcję filmu Krzyk, która jest interesująca o tyle, że film zaczyna się ujęciem, którego jednocześnie kończy. Tak? Czyli najpierw oglądamy koniec filmu, a potem historię, która do tego końca doprowadziła. I to jest taki zabieg, który najczęściej no, zwiastuje pewną nieuchronność losu i to, że cokolwiek no, bohaterowie próbują zdziałać, to w ostateczności i tak los ich pokona.